Dzień dobry, witam Was na kanale Testy TV. Dzisiaj przed Wami i przede mną prawdziwe cacka, przepięknie wyglądające i piekielnie dokładne kątowniki nastawne, kombinowane od Bridge City Tool. To jest po prostu niesamowite, jak te narzędzia wyglądają. Ja już tutaj sobie pozwoliłem wypakować to, ale słuchajcie, to zapakuję Wam i jeszcze odpakuję jedną rzecz, żebyście widzieli, że cała przyjemność, słuchajcie, otrzymać takie prezenty na święta na przykład, więc jeszcze macie czas, żeby sobie to zakupić. Otwieramy i oczom naszym pokazuje się sprzęt niesamowicie dokładny. Pokażę Wam tylko, zanim przejdziemy do tych kątowników, moje kątowniki, które oczywiście mam podobne. Ja tutaj jeden rozebrałem i właśnie mam problem, żeby go poskładać, bo to jest jeden z minusów tych kątowników. Dobra, jest. Tak one wyglądają i pracują ze mną dość długo, ale do najdokładniejszych one nie należą. W tych kątownikach są w sumie chyba dwa minusy. Pierwszy minus to połączenie stali nierdzewnej i aluminium. I w tym miejscu, słuchajcie, w tym slocie po jakimś czasie zawsze będą powstawały luzy, niedokładności. Stal będzie wycierała aluminium i ta dokładność będzie malała. Druga rzecz to przesuwanie tego nie należy do najlepszych. Później się to coraz bardziej wyciera, ale no można tutaj się wspomagać i wciskając kciukiem będzie to chodziło lżej, ale kiedy to, słuchajcie, wyciągniemy i będziemy chcieli włożyć, no to zaczynają się schody. Dobra, i właśnie o to chodzi. Zostawiam to. Przejdźmy do nowych narzędzi. Mały, 15 cm i duży kątownik 30 cm. I słuchajcie, biorąc ten do ręki, to myślę, że tak z pół kilograma. Naprawdę czuć wagę, masę tego narzędzia. Przepięknie wyglądające i w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Zarówno liniał, jak i ta baza. Ale jak się przyjrzycie, to w całości to jest matowe, prawda? Ponieważ zastosowano tutaj bardzo nowoczesną powłokę PVD. Żeby się nie pomylić, przeczytam Wam, co to jest. PVD to nowoczesna metoda nanoszenia powłok o bardzo dużej trwałości. Proces polega na napylaniu próżniowym jonami tytanu lub azotkiem tytanu. W procesie tym nie towarzyszą żadne przemiany chemiczne, zachodzą wyłącznie zmiany stanu skupienia wprowadzonej substancji. Czyli oba elementy są naniesione, oba elementy są powleczone właśnie PVD i później mamy naniesiony laserowo liniał. Zwróćcie uwagę, od 10 do 30 mamy jeszcze pół milimetra, więc podziałka jest bardzo dokładna. No i teraz, jak to się przesuwa, słuchajcie. Tutaj mamy radełkowaną śrubę do dociśnięcia, żadnych luzów i super precyzyjna praca. Oczywiście 90 stopni oraz 45. Możemy tym pracować do trasowania, ale również możemy pracować tym jako głębokościomierz, czyli ustawiamy sobie na materiale, schodzimy, no możemy sobie tutaj od razu na przykład zmierzyć grubość takiej deski, ustawiamy w ten sposób, blokujemy, oczywiście idziemy na 0 do blatu, blokujemy i tutaj odczytujemy ze skali. Wydaje mi się, że to jest 21 mm. Praca z takimi liniałami, które są w całości wykonane ze stali nierdzewnej, daje naprawdę, słuchajcie, dużo satysfakcji. Po prostu wiemy, że nie jest to miękkie aluminium, które możemy zarysować, czyli biorąc później nożyk na przykład do nacinania, no bo oczywiście ołówkiem również możemy przy tym pracować, nie? No to jest normalka, ale
Zdecydowanie większą dokładność daje nam praca z nożykiem do nacinania. I wtedy, kiedy ten liniał jest po pierwsze gruby, tutaj mamy 2 mm, no to mamy faktycznie dużą powierzchnię podpierającą ten nożyk. Nie boimy się, że zarysujemy ten liniał i możemy cisnąć tym nożem do oporu. No i to jest kurde praca. Tutaj sobie weźmiemy, wysuniemy tak, żeby nam się oparło. I lecimy w drugą stronę. Oczywiście pierwsze cięcie lekkie, a później już możemy cisnąć do oporu. Pięknie wykonane. No i teraz jeszcze właśnie kwestia wysuwania i wsuwania tego z powrotem. Wsuwa się, wsuwa się. Z drugiej strony, widzicie, ja to robię od siebie zupełnie nie patrząc. Widzę tylko, gdzie mam to włożyć i jestem w stanie operować tym liniałem. Nic się nie blokuje, nic się nie haczy. Jest naprawdę perfekcja. Jestem ciekaw, jak sobie tutaj ustawimy 2 liniały. Zablokuję w ten sposób. Dojedziemy tymi liniałami do siebie. To może poświecę tutaj latarką z tej strony, żebyście widzieli, że jest to faktycznie dobrze wykonane. Tak. I schodzą się one idealnie od dołu. Gdzie to będzie świecić? Tu. Od dołu do góry jest ta dokładność mega zachowana. I o to chodzi. No w końcu płacimy za to, żeby to było dokładne. Tyle na dzisiaj. Myślę, że to wszystko. Ja robię miejsce dla tych kątowników. Tamte zostaną usunięte w cień. I myślę, że to jest sprzęt, który ze mną zostanie na wiele, wiele lat. A mam nadzieję, że może również starczy dla kolejnych pokoleń. Do zobaczenia wkrótce. Link tradycyjnie w opisie. Cześć.